Hi, my name is Balakia, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. I oto jestem na linii. Czy wszystko słychać i widać? Proszę tylko o potwierdzenie. Wpiszcie w komentarzach. Kogo tu mamy w komentarzach? Mamy tutaj trochę komentarzy już. Magda, Ela, Irena. Łuszczyńska? Czyżby to z tych łuszczyńskich? Helena. Mantra.pl nawet pisze do nas. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Tylko tutaj chcemy potwierdzenie. Janusz, tak, jest ok. Także i mnie widać i słychać. Namaste wszystkim. Witajcie. Kolejna niedziela, kolejny live z Balakiją Das. Dzisiejszy tytuł. Czy życie musi być trudne? Czy musi życie być trudne? No właśnie, na ten temat dzisiaj się dużo dowiemy. Dla tych z Was, którzy są u nas pierwszy raz, jestem pewny, że takie osoby są. Jeżeli mogłybyście napisać to dla naszej wiadomości, jeżeli moglibyście napisać w komentarzu, jestem pierwszy raz, i tak jak ostatnio tam parę osób pisało, albo można napisać 1 tylko, albo cokolwiek chcecie, to będzie bardzo fajne, że jesteście z nami. Dla tych osób właśnie, które są pierwszy raz, to tylko przedstawię króciutko bardzo Balakię Das. On sam siebie już przedstawił przed tym, zanim ja się pojawiłem. Jest to osoba, która już od bardzo wielu lat praktykuje bhakti jogę i to już od ponad 50 lat się dzieje. Także jeździ po świecie, naucza, sam praktykuje. Jest takim tak zwanym acharyą, który naucza poprzez swój własny przykład. I w tej chwili z tych powodów covidowych, pandemicznych jest w jednym miejscu już od dość długiego czasu, ponieważ takie live'y prowadzimy już od ponad 1,5 roku. No i właśnie dzięki temu, że tam jest w tym jednym miejscu, no to możemy co tydzień się z nim spotykać tutaj. Dlatego Balakia Das nadaje do nas co tydzień o godzinie 12:15. No i mamy taką wspaniałą możliwość przebywać z nim i mam nadzieję, że dla tych nowych osób, które dołączyły do nas, widzę, że tutaj parę komentarzy się pojawiło. Jeżeli drugi raz ktoś nawet jest, proszę bardzo. Ale jeżeli są jakieś osoby pierwszy raz, to bardzo proszę, piszcie. I tyle już. Balakia Das pewnie już czeka, także już nie przedłużajmy dalej. Balakia Das, please, welcome. Yes. Namaste, Baba Das, Haribol. Yes, please accept our humble obeisances. Please accept this bouquet. Oh, big lilies. And you're very welcome. Thank you very much for coming. Thank you very much. And once again, it's Sunday, the official Lord's Day in many teachings. So thank everyone for joining us. I ponownie mamy niedzielę, jest to Dzień Pański, oficjalny w wielu naukach, więc dziękujemy Wam za podłączenie się. Of course, the reality is every day
is the Lord's day. Rzeczywistość jest jednak taka, że każdy dzień jest dniem pańskim. And so those who have that kind of relationship with the Lord, they celebrate the Lord, serve the Lord every day. Więc ci, którzy posiadają taki związek z Panem, to wtedy wielbią, celebrują Pana codziennie. But one day a week, that's better than no days a week. Ale jeden dzień w tygodniu jest to lepsze niż żaden. Yeah, so anyway, just some musings or some thoughts. Jest to pewne myśli, thoughts, yes, I translated the thoughts. Amusing, I didn't. Amusing Okay. is just the thoughts for. All right. So anyway, again, thank you very much for joining. Więc dziękujemy bardzo za podłączenie się. And I would like to begin, as always, by offering my respectful obeisances to my spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. I tak jak zawsze składam moje wyrazy szacunku moim mistrzom duchowym, Siddha Swarupanandzie Paramahamsie i Bhaktivedancie Swami. So as I say, I know many of you are regular participants. Jak już mówiłem, wielu z Was regularnie podłącza się. And then there's always some new people that somehow find us. I zawsze są też jakieś nowe osoby, które w jakiś sposób spotykają, znajdują nas. So for the benefit of the newer people or new people, I will explain a little bit about what we're doing. This is, teachings of Bhakti Yoga. Więc dla korzyści tych nowszych osób, które być może pierwszy raz są, to wyjaśnię tylko, że są to nauki Bhakti Yogi. Bhakti Yoga is the topmost yoga system. Bhakti Yoga to najwyższy system jogi. And it is this yoga system of love and devotion. Jest to system jogi, miłości i oddania For the Supreme Lord. do najwyższego Pana. So all the great masters, the pure teachers, the great friends of humanity have all been perfected in this love and devotion to the Lord. Więc wszyscy wielcy nauczyciele, mistrzowi duchowi czy przyjaciele ludzkości osiągnęli doskonałość w tym związku z Panem. So therefore, on the highest level of understanding, they were all bhakti yogis. Więc w tym najwyższym zrozumieniu byli bhakti yoginami. So this is the highest achievement of life. Jest to najwyższe osiągnięcie w życiu. Pure devotion for the Lord. Czyste oddanie dla Pana. Okay, now the Bhakti Yoga process is a process that makes it possible for us to achieve this, become gradually more and more close in our relationship with the Lord. Proces bhakti yogi pozwala nam osiągnąć to, być bliżej i bliżej w naszym związku z Bogiem, z Panem. And one of the main activities in Bhakti Yoga is meditation. Jedną z głównych aktywności w bhakti jodze jest medytacja. But the meditation is focused around the hearing and chanting of the Lord's names. A medytacja skupia się na słuchaniu i intonowaniu imion Pana. And these names, when repeated like this, are often referred to as mantras. I te imiona, które są często powtarzane w ten sposób, są mówi się na nie jako mantry, na mantry. The activity of chanting these names, mantras, is called mantra meditation. A aktywność intonowania tych imion, mantr, nazywa się medytacją z mantrą. And as we're chanting the mantras, the idea is to focus or meditate on the mantras. And therefore, it's a very easy process. I idea jest taka, że w trakcie tej medytacji, gdy intonujemy te mantry, to aby medytować o nich, skupić swoją uwagę.
So we do this every day in bhakti yoga practice. I w praktyce bhakti yogi robimy to codziennie. And we're going to continue to do it right now. I będziemy robić to ponownie dzisiaj, Yeah, teraz. we begin our programs with a meditation called Goranga breathing meditation. Rozpoczynamy nasz program medytacją z oddechem, goranga. And the mantra, being Goranga, will be divided into 4 syllables. Go, ra, anga. I mantrę, której użyjemy, to goranga i będzie podzielona na 4 sylaby. Goranga. Why do this? Number 1, it helps us to relax. Dlaczego to robić? Po pierwsze, pomoże nam to zrelaksować się, odprężyć. That's a big achievement in and of itself. I samo to już jest wielkim osiągnięciem. And we often get comments from people who say, wow, this helped me so much to relax, or I feel so relaxed after doing this meditation. I otrzymywaliśmy już wiele komentarzy od ludzi, uczestników, którzy mówią, że tak bardzo pomogło mi się to odprężyć, zrelaksować. And the second reason, even more important, it helps us to understand the subject matter more readily. A drugi powód i ważniejszy, to to, że pomaga nam lepiej zrozumieć ten temat dyskutowany. And if you don't know this meditation, then you learn it now. A jeżeli nie znacie tej medytacji, to właśnie się jej możecie nauczyć. And then add it to your life. I wtedy dodać do swojego życia. So everything to gain, nothing to lose. Więc można wszystko zyskać, a nie ma nic do stracenia. So the process is deep breathing. First, we inhale through the nose slowly, gently, but deeply. And as we inhale, silently in the mind, we chant go, ra, anga. Więc proces medytacji polega na tym, że najpierw robimy głęboki wdech, bardzo powoli, delikatnie, ale bardzo głęboko i w trakcie tego wdechu w umyśle intonujemy go, ra, anga. In a very soft and gentle way in the mind. W bardzo taki miękki, delikatny sposób w umyśle. Now, gradually the body fills with air, and then we begin to exhale, and out loud we chant. Następnie, gdy ciało wypełnia się powietrzem, następuje wydech i wtedy na głos intonujemy. Go, ra, anga. Then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale, Guranga in the mind. Exhale, Guranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. Relax the face, the neck, the shoulders, the chest, and the mind. Odprężyć twarz, szyję, ramiona, klatkę piersiową i umysł. So to help us relax, we take in a big breath and let it back out through the nose. I aby nam pomóc w tym odprężeniu, weźmiemy głęboki wdech i wydech poprzez nos. And let all your stress and fears go away with the breath. I niech cały wasz stres, niepokoje odejdą z tym wydechem. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and put the mind on the sound. W trakcie medytacji chcemy uważnie słuchać dźwięku, skupić swój umysł na dźwięku. Meditate on the sound. Medytować nad dźwiękiem. Okay, another point. Once you've learned the mantra, I suggest you close your eyes. This helps us to relax even more deeply and prevents distraction. I jeszcze jedna rzecz, że jak już nauczycie się tej mantry, to sugeruję, aby zamknąć oczy. Pomoże nam to w głębszej medytacji i zapobieże rozproszeniom. And when we finish, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończeniu medytacji siedźmy jeszcze przez parę chwil w ciszy z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. All right, so now it's time for everybody to get comfortable. Więc teraz jest czas, aby każdy zajął wygodną pozycję.
and just follow my guidance. I po prostu podążał za moimi wskazówkami. Take a big breath, let it out, and relax. Weź głęboki wdech, wypuść powietrze i odpręż się. Now, very slowly, gently, and deeply inhale and chant Goranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Goranga w umyśle.
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. Okay, so again, you can see very easy meditation to do, very relaxing. Więc ponownie widzicie, że jest to bardzo łatwa medytacja do wykonywania i bardzo relaksująca. And an excellent way to start your day. Wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia. Excellent way to end the day. Wspaniały sposób na jego zakończenie. But of course, you can do it anytime. Ale oczywiście można to robić o każdej porze. Oh yeah, add it to your life. Więc tak, dodajcie to do swojego życia. And if you're already doing this meditation, try to be regular in the execution. A jeżeli już praktykujecie tą medytację, to starajcie się być w tym regularni. So everything I present in all my presentations is based on the teachings of the Vedic Scriptures. Więc wszystko, co mówię i wszystkie moje prezentacje są oparte na naukach wedyjskich. These are the most ancient scriptures. They were written down 5,000 years ago by Srila Vyasadeva. Są to najstarsze nauki spisane 5000 lat temu przez Srila Vyasadev. But prior to being written down, it was passed down orally from one perfect master to the next. A zanim zostały spisane, były przekazywane w formie ustnej z jednego doskonałego mistrza do następnego. And such a line of perfect teachers is known as a disciplic succession or parampara. Linia takich doskonałych nauczycieli nazywana jest linią sukcesji lub też parampara. A parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. Parampara jest niezbędna, aby prawda zstąpiła w swojej czystej formie. We are in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to be able to receive our knowledge through this lineage. My znajdujemy się w parampara Brahma Sampradaya i bardzo czujemy się szczęśliwi, otrzymując wiedzę w tej linii. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Więc nie jest to moja opinia, po prostu przekazuję tą wieczną naukę. Okay, so everybody that's joined us previously knows who they are, at least philosophically. Więc wszyscy, którzy wcześniej się już do nas podłączali, przynajmniej filozoficznie już wiedzą, kim są. For those who are joining the first time, you might say, well, yeah, I know who I am too. Ci, którzy się pierwszy raz podłączają, również mogą powiedzieć, no tak, ja też wiem, kim jestem. But not in reality. You see, the identity that we have now and we carry around and, prove who we are is simply identification of our body. Ale nie tak całkiem prawdziwie, ponieważ ta tożsamość, z którą się obchodzimy, którą udowadniamy, że mamy, to nie jest rzeczywistością. See, the picture and the race and the nationality and the gender and the age
and all of that is just about the body. Nasze zdjęcie, płeć, narodowość i tak dalej. Wszystkie te rzeczy to dotyczą tylko naszego ciała, We're not the body. a my nie jesteśmy swoim ciałem, Mhm. So it's a false identity. więc jest to fałszywa tożsamość. See, and that's been proven in all scriptures. The scriptures all declare this, and the scientists have proven it in the laboratory. I wszystkie pisma dowodzą tego, ale również naukowcy w swoich laboratoriach. All the cells in the body completely change at least once every 5 years. Wszystkie komórki w ciele wymieniają się całkowicie przynajmniej raz na 5 lat. But we remain the same. Ale my pozostajemy wciąż tacy sami. The body's changing, we don't change. Ciało się zmienia, a my nie, We're not the body. ponieważ nie jesteśmy ciałem. Now that's called the gross physical body, but we also have another body called the subtle mental body. To jest to nasze fizyczne ciało, ale mamy jeszcze jedno ciało, mentalne. And this is the realm of the mind, where we find our thoughts, desires, our feelings, etc. Subtelne. I to jest wymiar naszego umysłu. Tam odczujemy nasze uczucia, pragnienia, uczucia. See, and so we may think, well, yes, this is who I really am. I możemy wyciągnąć wniosek, tak, to jestem rzeczywiście ja. But the Vedas very clearly explain, nope, that's not who you are either. That's a second, more subtle material body called the astral body, the psychic body. Ale Wedy deklarują, że nie jesteś również tym. Jest to po prostu bardziej subtelne ciało astralne, psychiczne. So really we have two bodies, the physical body and the mental body, like having on two layers of clothes, the outer layer and then the under layer. Więc tak naprawdę mamy dwa ciała, tak jak dwa rodzaje ubrań, te wierzchnie i pod nim bieliznę. But the question still remains, okay, but who am I? Ale wciąż pozostaje pytanie, no w porządku, ale kim ja jestem? So again, going to the Vedas, we learn that we are in a different category of energy. Więc ponownie, zwracając się ku Wedom, dowiadujemy się, że jesteśmy energią innej kategorii. And we all understand everything is energy. I rozumiemy, że wszystko jest energią. Our bodies are material energy, but we learn that we are spiritual energy. Nasze ciała to materialna energia, ale dowiadujemy się, że my jesteśmy energią duchową. A tiny little spark of spiritual energy. Maleńką cząsteczką duchowej energii. Material energy is temporary. Energia materialna jest tymczasowa. It comes and it goes. Przychodzi i odchodzi. That's why the body comes and goes. It's material energy. Dlatego też nasze ciała przychodzą i odchodzą. Taka jest materialna energia. But spirit is eternal, and eternal means no beginning and no end. Ale duch jest wieczny, a oznacza to, że nie ma on ani początku, ani końca. We also learn that material energy is non-living. Również dowiadujemy się, że energia materialna nie jest żywa. See, and again, you look at, a piece of wood on the ground, or a rock, or this couch I'm sitting on. There's no life. I gdy spojrzysz na jakiś kawałek drewna na ziemi, czy kamień, czy ta kanapa, na której siedzę, no nie ma w niej życia. But we learn that spirit is life itself. Ale dowiadujemy się, że duch jest życiem sam w sobie. There's no such thing as live matter. There's no such thing as dead spirit. Nie ma czegoś takiego jak żywa materia albo martwy duch. Yeah, we're the life force in the body. Tak, my jesteśmy siłą życia w tym ciele. And as long as we're present in the body's called alive, but actually it's not true. The body's dead. We are alive. I dopóki przebywamy w ciele, ciało nazywane jest żywym, ale nie jest to prawda. Ciało jest martwe, to my jesteśmy żywi. And this becomes very obvious at the time of death.
I to staje się całkiem oczywiste w momencie śmierci. At the time of death, we leave the body, and at that time, the body shows its true nature. Canaan was sitting in a chair, it falls on the floor. W tym momencie, gdy odchodzimy z ciała, ciało okazuje swoją prawdziwą naturę. Nie jest w stanie nawet usiedzieć na krześle, wywraca się na podłogę. Yes, we are the life force in the body. Tak, jesteśmy siłą życia w ciele. Therefore, our true identity is spirit, soul. Dlatego nasza prawdziwa tożsamość to duchowa dusza. Spirit meaning we're spiritual in essence, soul meaning the individual spiritual sparks that we eternally are. I duchowa oznacza, że jesteśmy natury duchowej, a dusza oznacza, że jesteśmy wiecznie indywidualną iskierką duchową. We never become somebody else, we never cease to exist. Nigdy nie staniemy się kimś innym i nigdy nie przestaniemy istnieć. Eternal us. Wieczni my. Like it or don't like it. Czy ci się to podoba, czy nie? But it's wonderful. It's very wonderful. Ale jest to wspaniałe, bardzo wspaniałe. We also learn that we're a part and parcel of the Supreme Soul. Również dowiadujemy się, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There is a supreme eternal person from which we all come. Istnieje dusza najwyższa, od której wszyscy pochodzimy. We are known as the Atma, and the Supreme Lord is the Paramatma. My jesteśmy znani jako Atma, a najwyższy Pan jako Paramatma. So try not to forget this. Spróbujcie o tym nie zapomnieć. It's the most valuable information you will receive. Jest to najcenniejsza informacja, którą kiedykolwiek moglibyście zdobyć. And from there you can build a real life based on this truth. I z tego możesz budować prawdziwe życie oparte na tej prawdzie. And life becomes easier and easier. A życie staje się wtedy prostsze i prostsze. Which brings us to our topic now. Does life have to be hard? I to sprowadza nas do tematu dzisiejszego spotkania. Czy życie musi być trudne? Well, the answer is yes and no. Odpowiedź to tak i nie. Very easy escape. Yes and no. Bardzo łatwa ucieczka od odpowiedzi. Tak i nie. But we'll explain both sides of this story. The yes side and the no side. Ale wyjaśnimy obydwie strony tej historii. I tą stronę tak, i tą stronę nie. We've always heard there's two sides to every story. Już słyszeliśmy nieraz, że są zawsze dwie strony danej sprawy, historii. And that's especially true here. A tutaj jest to szczególnie prawdziwe. Now, the soul in the material world is automatically going to be located within a material body. Dusza w materialnym świecie automatycznie zostaje umieszczona w ciele materialnym. And that's why we're known as embodied souls. Dlatego jesteśmy znani jako dusze ucieleśnione. Souls in material bodies. Dusze w materialnych ciałach. A huge variety of bodies. Ogromna różnorodność tych ciał. The Vedas tell us there's 8,400,000 species of life. Wedy mówią nam, że jest 8,400,000 różnych form gatunków życia. But no matter this huge variety, they're all material bodies in which the soul is located. Ale bez względu na tą różnorodność są to różnego rodzaju ciała, w których umieszczone są dusze. And we identify with this body as we've just been discussing. I identyfikujemy się z tymi ciałami, tak jak właśnie to przedyskutowaliśmy. And that's true throughout all the different species. Jest to prawdziwe poprzez wszystkie gatunki. Right now we're in human bodies. We identify as humans. Jesteśmy w tej chwili w ciałach ludzkich i tak się też identyfikujemy.
and a lot of other things as well. I również z wieloma innymi rzeczami. But when I am in a dog body, I identify as a dog. Ale jeżeli znajduję się w ciele psa, to wtedy tak się też identyfikuję się jako pies, tak się określam. Or a cat, or a bird, or a fish, whatever body I'm in, I identify with that body. Jestem kotem, psem czy rybą, w którymkolwiek ciele się nie znajduję, to wtedy się identyfikuję z nim. So this false identity is present throughout all the different species of life. Więc ta fałszywa, utożsamianie się fałszywe jest obecne poprzez wszystkie gatunki życia. But in the human form of life, we take it to the extreme. Ale w ludzkiej formie życia korzystamy z tego ekstremalnie. See, in the dog body or the cat body, we're just kind of unconscious to the whole thing. We're not sitting around contemplating it. We're not trying to, make it so my dog life is very, very special in this way and that way. We just kind of get on with dog life. Jeżeli jesteśmy w ciele kota czy psa, to tak nie siedzimy, nie medytujemy nad tym, nie rozmyślamy, w jaki sposób uczynić te życie takim doskonałym życiem psa. Po prostu mamy ciało psa i sobie żyjemy jako pies. And that's why people look at lower forms of life. Say, for instance, they look at the dog who just kind of lays around in the sun, gets up, runs around, whatever the dogs do, eats at times and whatever. Gdy tak patrzymy na te niższe gatunki życia, jak na przykład na psa, to widzimy, że on tutaj śpi, gdzieś tam leży w słońcu, tutaj sobie pobiega, tutaj coś zje, cokolwiek z takich rzeczy. It's not all wrapped up in some mental complexities. Nie jest schwytany w jakąś taką gmatwaninę mentalnych złożoności. It's simple stuff. And so people say, wow, that dog is lucky. Prowadzi proste życie i ludzie mówią, o, ten pies to ma szczęście. They don't have to pay rent. Ja muszę płacić czynsz. They don't have to make a choice to get a COVID shot. Nie musi, ten pies się nie musi martwić o czynsz, nie musi martwić się o szczepionkę na COVID. They're not in anxiety about who am I going to marry? Nobody wants to marry me. Nie martwi się, a kto wyjdzie za mnie? Nikt nie chce za mnie wyjść. Oh, I'm getting old. What am I going to do? They don't go there. It's just like not a part of their struggle. Starzeje się, co teraz ze mną będzie? Nie, w ogóle tam nie zmierzają w tym kierunku, w ogóle się nie zmagają z tymi pytaniami, kwestiami. So I heard that one time Queen Elizabeth, or I think it was her, one of the royalty in England was asked, who would you like to be in your next life? Pamiętam, że kiedyś królowa Elizabeth, albo któraś, nie jestem pewna, która gdzieś, ale któraś z tych królewskich, na królewskim poziomie była zapytana, kim chciałabyś być w następnym życiu. And she said, oh, I would like to be one of the palace dogs because they have the best life of us all. A ona mówi, chciałabym być jednym z psów pałacowych, ponieważ one mają najlepsze z nas wszystkich życie. They just lay around, they don't have to worry about this and that. Po prostu leżą sobie, nie muszą się o nic zmartwić. But no matter what species of life the soul may be in, life in the material world is hard. Ale bez względu na to, w jakich warunkach życia dusza by się nie znajdowała, w jakich formach życia, to poprzez aranżację, przez zaprojektowanie takie konkretne, ten świat jest pełen trudności. See, for everybody is birth, disease, old age, death. Dla wszystkich są narodziny, choroby, starość, śmierć. See? Even the souls in tree bodies, which are quite unaware. Nawet dusze w ciałach drzew, które są całkiem nieświadome. In other words, their consciousness is quite covered. Innymi słowy, ich świadomość jest całkiem mocno pokryta.
You see, they still got to stand there and tolerate all the weather, the heat, the cold, the rain, the snow. Muszą stać przez długi okres czasu i tolerować pogodę, upały, zimno, deszcze, śniegi. Animals living in their bodies. Zwierzęta żyją w ich ciałach. Somebody coming along and cutting off their arm, Ktoś podchodzi, odcina im ramię, gałąź etc. I mean, it's just material life. i tak dalej. To po prostu jest materialne życie. There's no easy street for the soul in the material world. Nie ma takiej łatwej drogi dla duszy w materialnym świecie. But under illusion, especially those in human bodies, think, oh, if I just had a lot of money and prestige and fame, etc., then life would be easy. Ale pod wpływem iluzji, a szczególnie w życiu ludzkim, myślimy, że gdybym tylko miał odpowiednią ilość pieniędzy, prestiż czy wszelkiego rodzaju takie zdobycze, to byłbym wtedy szczęśliwy. Byłoby proste really, życie. There's a lot of people on planet Earth that have that situation. Ale jest wielu ludzi na tej planecie, którzy są w tej sytuacji. A lot. I mean, there's a lot of people with a lot of money. Jest mnóstwo ludzi i mają mnóstwo pieniędzy. And they've got their fame, perhaps, and they've got their arranged material situation as they think they want it. I może są sławni, może mają zaaranżowaną tą swoją sytuację materialną tak, jak tego sobie życzyli. But they're all struggling. Ale wszyscy oni się zmagają. Hollywood, in America is where the rich and the famous live. I mean, they're the stars, right? Hollywood stars. Hollywood to jest właśnie miejsce, w którym wszyscy ci sławni i bogaci żyją. Z gwiazdy Hollywood. And that's the goal of the aspiring young actor or actress. Oh, if I can just make it, then I can be a Hollywood star too. I to jest cel takiego młodego aspiranta, aktora czy aktorki, że kiedyś może tam stanę się również taką gwiazdą Hollywood. But if you look inside the life of the Hollywood community, you find so much depression and anxiety and alcoholism and drug abuse. Ale gdy zajrzysz w tą społeczność Hollywood, to zobaczysz, że tam jest bardzo dużo cierpienia. Jest tam dużo alkoholu, depresji, nadużywania narkotyków. Relationship turmoils. I problemy w związkach. Even suicides. Nawet samobójstwa. It's not the perfect life because there is no perfect life on the material level for the soul. Nie ma tam doskonałego życia, ponieważ nie istnieje doskonałe życie na materialnym poziomie dla duszy. See, but we're hoping for that. We're trying for that. We're striving for that. We're dreaming about that. Ale my staramy się, aby to mieć, marzymy, aby to mieć, zmagamy się, aby to otrzymać, zdobyć. Why does life have to be so hard? Dlaczego życie musi być takie trudne? Because that's the material world. Ponieważ taki jest materialny świat. And again, we think the animals have such an easy life. Oh, the animals, they don't have to go through all this stuff. I ponownie możemy myśleć, że zwierzęta nie muszą przechodzić przez wszystkie te rzeczy, że mają takie proste życie. But the animals are just out there like everybody else in the struggle for existence. Ale te zwierzęta, tak jak każdy inny, zmagają się w walce o egzystencję. You go out and sit on the swing, and you're just kind of observing what's going on around you, and you see all these little ants running around. Usiądziesz sobie na huśtawce i obserwujesz, co tam się dzieje wokół ciebie i na przykład obserwujesz jakieś mrówki, które wchodzą w koło.
And then if you kind of just watch and look closely, here comes an ant dragging, a fly or a smaller insect or a bigger insect. I tak sobie siedzisz i patrzysz, że nagle taka mrówka przenosi jakiś duży obiekt, jak jakąś muchę, czy jakiegoś dużego innego insekta. They've attacked this other living entity, overpowered it, immobilized it somehow, and are dragging it away. W jakiś sposób zaatakowały tego i drugiego insekta, w jakiś sposób go unieruchomiły i w tej chwili go teraz przeciągają. And something creates hell for the ant. A coś stwarza piekło dla mrówek. There's no situation. The big fish eats the little fish, and the bigger fish eats that fish. Nie ma sytuacji spokojnej. Ryba zjada mniejszą rybę, a jeszcze większa zjada tamtą. See, animals are always looking around to see who's going to attack them. Zwierzęta wciąż się rozglądają w koło, kto ich zaatakuje. Well, let's say you're the king of the jungle, the lion, the king of beasts. Powiedzmy, że jesteś królem dżungli, jesteś królem lwem. It's an anxiety trying to figure out who it can catch to eat. Nieszczęściem twoim zmaganiem się będzie złapanie kogoś, kogo mógłbyś zjeść. Or the trophy hunter who's paid somebody a lot of money to come and shoot this lion and take its skin and put it on its wall. Albo jakiś łowca trofeów, który zapłacił tam kupę pieniążków za to i jeździ i teraz poluje, żeby zedrzeć z niego skórę i sobie powiesić na ścianie. Or the environmental changes that make it so this lion dies of starvation. Albo zmiany klimatyczne powodują, że taki lew umiera z głodu. Or whatever. Czy cokolwiek. In other words, the point's the same. There is no perfect situation in the material world for the spirit soul. Innymi słowy, punkt jest taki, że nie ma materialnie patrząc łatwego życia dla duszy w materialnym świecie. So it's a futile attempt to try to make it a perfect world. Więc jest to beznadziejny wysiłek, bezowocny, próba uczynienia z materialnego świata doskonałego świata. It is perfectly imperfect. Jest on doskonale niedoskonały. By design, by the Supreme Lord. Tak, został zaprojektowany przez Najwyższego Pana. We've talked about this many times before. Już wcześniej wiele razy na ten temat mówiliśmy. Life is hard in the material world. Życie w materialnym świecie jest trudne. Now, if you identify with the body, this body is me, and you're trying to make it so your desire for and an attempt to achieve the perfect life is all based on the body. To jest wtedy, gdy utożsamiasz się ze swoim ciałem i twoje osiągnięcie szczęścia jest oparte o usatysfakcjonowanie tego ciała. You will have a very hard life. Będziesz miał bardzo trudne życie. Your struggle will be great. Twoje zmaganie będzie ogromne. See, because you'll use your advanced intelligence in the human form, your advanced mental facility in the human form, to try to arrange a perfect situation. Ponieważ będziesz używał swoją zaawansowaną inteligencję czy zdolności mentalne, aby zaaranżować swoje życie w odpowiedni sposób. And you'll never achieve it. I nigdy tego nie umiesz osiągnąć. And some people reach some level of material, security or comfort or, ease of living. And they think, but I have achieved it. A ktoś może osiągnąć. Niektórzy ludzie osiągają jakąś taką łatwość życia, że prowadzą w miarę życie bez kłopotów i mówią, mi się udało osiągnąć. They're the ones who like to argue with me. Oh, but what you're saying is wrong.
to ci, którzy lubią się ze mną kłócić, mówią: Nie, to co ty mówisz nie jest prawdziwe. But that same person, if you talk to them some years later, old age has come and taken over their body, and now they can't do the things they used to be able to do. Maybe they've got Alzheimer's. They can't even remember what they wanted to do. Ale gdy z biegiem lat ta osoba starzeje się i starość przyjmuje kontrolę nad ich życiem, albo mają chorobę Alzheimera, nawet nie pamiętają, co chcieli osiągnąć. You know, a lot of people bank on their children and grandchildren and all of the family members, so to speak, you know, to take care of them and comfort them and make their life easy in old age. Wielu ludzi polega na swoich bliskich, na wnukach, na swojej rodzinie, aby w jakiś sposób dali im taką ulgę, komfort na starość. But when they reach old age, the children oftentimes are too busy for them. They just put them in an old age home. Ale gdy już się zestarzeją, to wtedy dzieci często nie mają dla nich czasu i umieszczają ich w domach starców. Or the relationship is just never progressed or been what it was hoped to be. There wasn't that warm, loving relationship that they anticipated. Albo ten związek nigdy nie poszedł w tym kierunku i w takim kierunku, jak tego oczekiwali, że nigdy nie stał się taki ciepły i miłosny, jakby tego oczekiwali. And they end up alone. I kończy się, że zostają sami. Or let's say that is not the case. There is that relationship bond and they, you know, there is the love in the family, etc. Albo powiedzmy, że to nie jest przypadkiem, tylko jest inny przypadek, że rzeczywiście jest ta miłość, ta więzi rodzinne i tak dalej. But then they get Alzheimer's disease. Ale wtedy na przykład ten ktoś Dementia. ma chorobę Alzheimera, demencję. And they can't even remember who that person in the room with them is. They don't even know that this is their wife, you know, for 60 years. I nie pamiętają tych wszystkich osób w danym pokoju. Nie wiedzą nawet, kto to jest ta osoba, ich żona, która była ich żoną przez 60 lat. Their living son or daughter is just a stranger to them. Dla nich syn czy drugi członek rodziny jest dla nich jakimś obcym. They have no idea who these little grandkids running around are. Nie mają pojęcia, kim są te małe biegające wkoło wnuki. It's a horrible disease. My father died of Alzheimer's. I know this from the inside. I jest to straszna choroba. Mój ojciec umarł na Alzheimera i znam to od wewnątrz, z środka. So all these promises are just that, false promises, and it all evaporates in the end. Więc wszystkie te obietnice są jedynie obietnicami i wyparowują na końcu. And if it lasts right up until the end, it still evaporates. A jeżeli trwają do samego końca, to wciąż wyparowują na koniec. So you die alone regardless of whatever the situation is. Więc umrzesz samotnie bez względu na sytuację, w jakiej byś nie był. And so all that love that you're hanging on to makes it even harder because you've got to leave it and you have no option. I nawet te bliskie, miłosne związki, które posiadasz, to tak naprawdę jeszcze bardziej ci utrudniają, bo trudno ci jest to zostawić, a innej opcji nie masz. You know, we read in the news sometime or hear in the news about, you know, in these countries where there's all this war and conflict going on, that, you know, the terrorists or the enemy or whoever come into a home and just drag the person out and their family is there and he's trying to hang on to the family and he just gets taken away.
czytamy czy słyszymy w wiadomościach, że w jakichś krajach, w których wojna panuje, są jacyś terroryści czy inni wojownicy i tak dalej, wchodzą do jakiegoś domu, do jakiejś rodziny i wyciągają tam jakiegoś gościa i bez względu na to, ile by nie starał się uzyskać pomocy od swojej rodziny, to i tak go porywają. And we say, oh, how terrible, how horrible this would be. I my mówimy na to, och, jakżeż to by było straszne. But at the time of death, that's exactly what happens. Ale to się dokładnie dzieje w momencie śmierci. And that terrorist, that enemy, that force is death itself. Ale ten terrorysta, ten wróg jest i to sama śmierć. You know, when I grew up, I always heard about and saw pictures of the Grim Reaper. Grim Reaper. Grim Reaper. Death personified with the old guy with the sickle who comes and takes you. I że gdy byłem mały, to zawsze słyszałem, że w ten sposób śmierć była przedstawiana jako taki kościotrup z kosą. Well, that's how it is. No, tak to jest. So it shouldn't be an illusion that life can be easy. Więc nie powinniśmy być w jakiejś iluzji, że życie będzie łatwe, Materially speaking. patrząc materialnie. Because it's not. The material world, the soul in the material world is destined to have a difficult time. Ponieważ jest to niemożliwe. Dusza w materialnym świecie jest przeznaczona, że będzie tutaj cierpienie, So does trudności. life have to be hard? Yes, that's the yes part. Więc czy życie musi być trudne? Tak. I to jest właśnie ta część w odpowiedzi na pytanie tak. Now let's look at the other side. Does life have to be hard? No. A teraz spójrzmy na tą drugą stronę. Czy życie musi być trudne? Nie. But for life to not be hard, we have to identify ourselves as spirit soul, not the material body. Ale aby ono nie było trudne, ciężkie, to musimy zacząć identyfikować się nie jako ciało, ale jako dusza. See, and when all those difficult material situations take place, I can remain, aloof and say, that's the material body that's going through this. This is the material situation. This is the mind. This is not me. I gdy te sytuacje materialne mają miejsce, różne trudności i tak dalej, to ja pozostaję w oddaleniu od tego. To są jakieś sytuacje dotyczące mojego ciała, mojego umysłu i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego ze mną. You see it as it really is. Yes, of course, I'm getting old. Yes, of course, there's disease. Widzisz to takie, jakie to jest. No tak, oczywiście, starzeję się. Tak, choruję. Do we have to welcome it? No, but what can we do? That's what happens in the material world. Czy musimy tego wypatrywać, cieszyć się z tego powodu? Nie, ale takie rzeczy dzieją się w materialnym świecie. See, I'm understanding it. I'm seeing it from the vision of reality. Ja to widzę i rozumiem z tego punktu rzeczywistości, tak, z takiego punktu widzenia. But that's not enough. There's people who are in this way self-realized. I'm spirit, soul, I'm not the body. Ale to nie jest wystarczające, ponieważ są takie osoby, które są samozrealizowane, że jestem duszą, nie jestem swoim ciałem. See, but that's not enough. Ale to nie wystarczy. That's a help. That's a good start. That's a whole different consciousness than thinking I am the body. I to jest dobry początek. Jest to o wiele lepsze niż myślenie, że jestem tym ciałem. But it's still not enough. It's not complete. Ale wciąż nie jest to wystarczające, nie jest to pełne. It's the beginning of understanding. It's not the end of understanding. Jest to początek zrozumienia, nie jest to jego koniec. So life is ourself. This is who we are. We are life. Więc życie to my sami. My jesteśmy życiem. See? So does life, me, have to be hard? Do I have to experience
this difficulty? Więc czy życie, czy musi być trudne dla mnie? Czy muszę doświadczać tych trudności? See, so we're in the no section now. No, you don't. I teraz jesteśmy w tej sekcji na nie. Nie, nie musisz. But if I just know I'm spirit soul, I'm not the body. As I say, that's not complete. That's not enough. Ale jeżeli wiem, że nie jestem tym ciałem, jestem duszą wewnątrz ciała, to tak jak mówiłem, że nie jest to pełne i nie jest wystarczające. So that's why we have to have the more complete understanding. I am part and parcel of the supreme soul. Musimy mieć szersze, głębsze zrozumienie tej sytuacji, że jestem cząstką duszy najwyższej. In this world is nothing more valuable than relationships. W tym świecie nie ma niczego bardziej cennego niż związki. Because that's a perverted reflection of the truth. There's nothing more important in life for us than relationships. Jest to właśnie odwrotność, wypaczone spojrzenie, ponieważ w naszym prawdziwym życiu duchowym nie ma niczego bardziej wartościowego niż związki. See? Because that's an eternal truth. To jest wieczna prawda. The soul needs relationships. You can't deny that. Dusza potrzebuje związków i zaprzeczyć temu się nie da. That's why the dog wants relationships as well. The cat, all the animals, they want relationships because they're spirit souls. They need that. Dlatego pies potrzebuje związku, kot, wszystkie inne gatunki życia potrzebują związków, ponieważ są duszami. Potrzebują tego. So just knowing I'm not the body, I'm a spirit soul, I'm an independent spiritual personality, there's no relationship there. That's not part of that realization. Więc samo wiedzenie, że jestem duszą i mam tego typu realizacje, nie jest wystarczające, ponieważ nie ma tam relacji, nie ma tam And związku. the impersonalist division of yoga is that division where I'm trying to get away from relationships. I ta dziedzina jogi impersonalistyczna to jest właśnie to, że ja próbuję się odwiązać od wszelkich związków, odciąć od Because, nich. my experience is in the world that we know, all relationships cause problems. Somehow, sooner or later. Ponieważ z naszego doświadczenia w tym materialnym świecie wszystkie związki prędzej czy później będą przyczyną problemów. They're complex, they're difficult, they take a lot of energy. Są złożone, trudne, wymagają wiele energii. They're never completely satisfying. Nigdy nie są w pełni satysfakcjonujące. And they're painful and they're temporary. Bolesne i tymczasowe. So this yogi, he's thinking, all right, that's a big negative part of existence. So I want to get away from that. I am spirit. I don't want to get involved with any other personalities. I am going to be alone. Więc taki jogin, widząc, że to jest negatywna część życia w tym świecie, to próbuje się z tego wycofać. Nie chce być zaangażowany w żadne związki z tego świata i próbuje być sam. And he's trying to find his happiness in his energy, in his merging into the impersonal light and effulgence of the spiritual sky and finding that as the ultimate destination. I próbuje znaleźć szczęście w tej własnej energii, w blasku duchowym i to widzi jako ostateczny cel. You see, I mean, that's his understanding of perfection, negation of the negative, all this material world and its complexities and bodies and on. It's the problem.
eliminate all that and you got no problem. To jest jego rozwiązanie, czyli negowanie tego, co negatywne, czyli wszystkie związki w tym świecie, ciała i wszystko, co tutaj jest negatywne, to po prostu w ten sposób można wyeliminować ten problem. But he still has a problem Ale wciąż posiada problem, because it's not complete. ponieważ nie osiąga pełni. As I say, it's negation of the negative. Tak jak powiedziałem, jest to tylko negowanie tego, co negatywne. And for those of you who don't know about this aspect of yoga, it's possible to achieve. I dla tych z Was, którzy nie znają tego aspektu jogi, jest możliwe to do osiągnięcia. If you see my hand going like this and not got some nervous tick, Gdy widzicie, jak mi tak ręka lata koło głowy, to nie jest jakiś tyk nerwowy. I'm dealing with a nervous fly. Mam do czynienia z nerwową muchą. Who's very agitated and can't sit in one place. Jest bardzo pobudzona, nie potrafi usiąść na jednym miejscu. If that fly would just sit on my knee, no problem. That's all right, Mr. Fly. You stay there for as long as you like. Gdyby sobie ta muszka usiadła na moim kolanie, to wtedy nie ma problemu. Panie mucho, możesz sobie siedzieć tam, ile ci się podoba. But the soul is active by nature. Ale dusza jest aktywna z natury. So that fly just touches my knee and then he touches my eye and then my ear. And then Więc ta mucha dotyka nie tylko mojego kolana, ale również mojej twarzy, ucha i tu i tam. and it's having a great time I ma świetną zabawę. and providing great enjoyment for this fly. Dostarczam wielkiej radości tej muszy. He's thinking, I like this guy. Myśli sobie, lubię tego gościa. All over him, his face especially. O, jest super, szczególnie jego twarz. This is the best life. To jest najlepsze życie. But flies don't live very long. Ale muchy nie żyją zbyt długo. They'll have a wonderful time and then they'll die. Mają świetny czas i umierają. So it's not a perfect life. Więc, więc nie jest to doskonałe życie. But anyway, back to the impersonalist, you see, he's just creating his own idea of perfection. I wracając do impersonalistów, on stwarza swoją własną ideę doskonałości. It's like I could think, oh, if there were no flies, it would be so wonderful. Tak jak ja bym pomyślał, że jakby tylko much nie było, to już by było tak wspaniale. But if all the flies go away, which they do, you know, it's not perfect either. It's just negation of the negative. Ale nawet jeżeli wszystkie muchy zniknęłyby i w końcu tak się stanie, to i tak nie byłoby doskonale, ponieważ jest to tylko zanegowanie tego, co negatywne. So what does the soul need? What is the idea that life can be not hard, but not only not hard, but really, really enjoyable, easy, wonderful? Więc czego potrzebuje dusza, aby jej życie nie było tylko nietrudne, ale żeby było łatwe, przyjemne, szczęśliwe, wspaniałe? What is missing is love, but spiritual love on a spiritual platform that is eternal. To, czego brakuje, to miłości, duchowej miłości, która jest wieczna na duchowej platformie. See? And that it's achievable. Again, this is achievable. I ponownie, jest to osiągalne. I mean, it's our nature, it's our true life. Jest to nasza natura, jest to nasze prawdziwe życie. You see? You can't want that which does not exist. Nie możesz chcieć czegoś, co nie istnieje. If I want the perfect life, if I want the perfect love, if I want the perfect person, Jeżeli chcę doskonałego życia, doskonałej miłości i doskonałej osoby, if I want the place where there's no birth, there's no death, there's no old age, there's no disease, jeżeli chcę miejsca, w którym nie ma narodzin, chorób, starości i śmierci, if I want a place where there's nobody hassling me, flies, humans, otherwise,
Jeżeli chcę miejsca, w którym nic nie będzie mnie niepokoiło, czy to muchy, czy ludzie, czy cokolwiek, where there's no danger, gdzie nie ma niebezpieczeństw, where I don't always have to be looking over my shoulder. gdzie cały czas muszę zaglądać przez ramię. See, I don't have to be in anxiety for any reason. Nie muszę się martwić z żadnego powodu. If I want that, if I think, yes, that is what would be so wonderful, that means it does exist. Jeżeli tego pragnę i wiem, że byłoby to wspaniałe, oznacza to, że takie miejsce istnieje. There has to be a perfect world if I want a perfect world. Jeżeli chcę doskonałego świata, oznacza, że musi być doskonały świat. And yes, there is. I tak, jest, istnieje. It's actually the spiritual world. Jest to w rzeczywistości świat duchowy. There's two worlds. There's the material world. Są dwa świata. Jest światy. Jest świat materialny. World meaning place of existence. Świat oznacza miejsce egzystencji. So there's this material world where all the embodied souls exist. Więc jest ten świat materialny, w którym żyją wszystkie ucieleśnione dusze. And the material world is made up of many, many, many universes. I materialny świat jest stworzony z wielu, wielu, wielu wszechświatów. And in each universe, there's many, many innumerable planets. A w każdym wszechświecie jest niezliczona liczba planet. And on each planet, there's many, many people. A na każdej planecie jest wielu, wielu ludzi, osób. This is called the material creation. I to nazywane jest stworzeniem materialnym. And this is where we identify with our bodies, and the, temporary nature of material energy is very prominent. I to jest miejsce, w którym utożsamiamy się z ciałem i utożsamianie się i tymczasowość tego świata jest powszechna. And we're influenced by the modes of nature, the influences of goodness, passion, and ignorance. Jesteśmy pod wpływem sił natury materialnej, dobroci, pasji i ignorancji. Etc. That's the small part of the whole entire creation. I to jest świat materialny. Jest to tylko cząstka, mała cząstka całego stworzenia. To make it, kind of understandable to our material minds, I aby to było takie bardziej zrozumiałe dla naszych materialnych umysłów, the Vedas describe the material creation is 25% of the total creation. Wedy opisują, że świat materialny to 25% całego stworzenia. And the other 75% is the spiritual creation. Pozostałe 75% to stworzenie duchowe. This spiritual 75% is known as the Vaikuntha world. Te 75% duchowego świata jest znane jako świat Wajkunty. So the material creation is a replica or reflection of the spiritual creation. Więc materialne stworzenie jest repliką czy odzwierciedleniem świata duchowego. So as there are innumerable planets here, there's innumerable spiritual planets in the Vaikuntha world. Więc tak jak tutaj w materialnym świecie mamy niezliczoną ilość planet, tak też istnieje niezliczona ilość planet w świecie Wajkunta. It's called the Vaikuntha world because Vaikuntha means no anxiety. A nazywany jest Wajkunta, ponieważ Wajkunta oznacza brak cierpień, bez cierpień. This is called the world of anxiety. I mean, everywhere you look, there's anxiety. Ten świat jest światem niepokojów. Wszędzie, gdzie spojrzysz, tam jest jakiś niepokój. We all experience it. There's no one who doesn't experience some anxiety on some level. Wszyscy tego doświadczamy. Nie ma nikogo, kto nie doświadczałby niepokojów na jakimś tam poziomie. I mean, you're threatened with death every minute. W każdej chwili jesteśmy zagrożeni śmiercią. Your next breath could be your last. Twój następny oddech może być twoim ostatnim.
And you don't try to dwell on it. You try not to dwell on it, but it's there. It's hovering in the background, always knowing it's there somehow, somewhere. Możesz nad tym medytować, a możesz też nie medytować, ale cały czas gdzieś to sobie tam unosi się z tyłu głowy i cały czas jest obecne. But in the Vaikuntha world, there's no anxiety. Ale w świecie Wajkunta nie ma nieszczęść. There's no birth. Nie ma narodzin. In the Vaikuntha world, we have forms. W świecie Wajkunta mamy również The kształt formy, soul postać. assumes its spiritual form. Dusza przyjmuje swoją duchową postać. Here we have the spiritual spark, ourself, and our form is this material form. Tutaj, w tym świecie, jesteśmy duszą, która i naszą formą, naszą postacią jest ta postać materialna, Which is always a problem. co jest zawsze problemem. The spiritual world, the soul is the form. It's not like we're covered by a spiritual body. The soul is its form. A w duchowym świecie nie jest tak, że dusza jest pokryta ciałem duchowym. Nie, ona jest tą postacią, tą formą. And what did we learn about spirit? It's eternal. I co już dowiedzieliśmy się o duchowości, o duchu, że jest wieczny. So the forms that we have in the spiritual world are our eternal form. Więc te postaci, formy, które mamy w świecie duchowym, są to nasze wieczne formy. The soul is changeless. That means the spiritual forms are changeless. There's no old age. Duch jest niezmienny, dlatego ta nasza duchowa forma nie zmienia się, nie ma tam starości. There's no disease. There's no threat. There's no danger. Nie ma tam chorób, nie ma zagrożenia, niebezpieczeństw. And that's just describing all the negatives that don't exist there. A to są tylko opisane te negatywy, których tam nie ma. But what about, forget the negative part. What about the positive part? Zapomnijcie o tej części negatywnej, a co jeżeli chodzi o pozytywną? The positive part of life is love. Pozytywną częścią życia jest miłość. That is the essence of spiritual life, is spiritual love. To jest esencja duchowego życia, duchowa miłość. That's the whole prevailing reality in the spiritual Vaikuntha world. To jest przeważająca rzeczywistość w duchowym świecie Wajkunta. Can you imagine? Możecie sobie to wyobrazić. I mean, everybody, and the focus, the hub of all the living entities and all the love is the supreme lover of everyone, the Lord himself. A tym punktem skupienia, centrum całego duchowego świata jest sam Najwyższy Pan. It's like if there was a perfect family. Let's just say in this world, there's a perfect family. Tak jakby to była jakaś doskonała rodzina. Powiedzmy, w tym świecie mamy doskonałą rodzinę. And there's the father, and he's the perfect loving father. I jest tam ojciec, który jest doskonałym, kochającym ojcem. And he has so many children, he loves them all. I ma tak wiele różnych dzieci i wszystkich ich kocha. And they all love him. I one wszystkie kochają jego. And they love each other. I kochają siebie nawzajem. And everybody's having a wonderful time with each other, all in connection with the love of the Father. I wszyscy mają ze sobą bardzo wspaniały czas. I wszystko to jest połączone w tym związku z ojcem. And in many, many different relationships, varieties of relationships are unlimited. Jest tam wiele różnych rodzajów związków. Te różnorodności związków są nieograniczone. And all are eternal, all are satisfying, all are fulfilling. I wszystkie one są wieczne, satysfakcjonujące i wypełniające. No disappointments. It's no, I thought it would be different than it is. Nie ma rozczarowań. Nie ma czegoś takiego, że myślałem, że to będzie inaczej niż rzeczywiście jest. It goes on to a perfection beyond what we can even envision. I to tak wzrasta i wzrasta do doskonałości, której nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
And everybody is happy and everybody's having fun. I każdy jest szczęśliwy i ma dobrą zabawę. That's what we're trying to achieve here. To tutaj próbujemy osiągnąć. That's why a party has to be filled with alcohol and drugs and all kind of, activities to have the most fun. Make it so no matter what the fun is, we can amplify it with these artificial means. Dlatego nasze przyjęcia muszą być pełne alkoholu, narkotyków i tak dalej. Różnych rzeczy, które mają wzmocnić, spotęgować te nasze doświadczenia radości. See, the loud music, the excitement, the live sensual pleasures. That's what we're trying to achieve. Ultimate fun. Głośna muzyka, i różne doświadczenia zmysłowe. Wszystkie te rzeczy próbujemy zdobyć, aby mieć takie najwyższą radochę. Because that's what we want. That's our real nature. Ponieważ to tego chcemy, to jest nasza prawdziwa natura. You see, but in the spiritual world, it's just that's what it's like. Ale w duchowym świecie właśnie tak jest. You don't need any fake anything to make it happen. It's reality. It's every day, 100% always like that. Nie potrzebujesz jakichś sztucznych rzeczy, żeby to mieć, tylko po prostu tam jest taka rzeczywistość, codzienna And rzeczywistość. life is easy. I zawsze tam tak jest. I życie jest łatwe. It's normal for life to be easy. I jest to normalne, aby życie było łatwe. That's why the hard life in this world doesn't seem correct. It's not supposed to be. Why does it have to be so hard? Dlatego te życie trudne w tym świecie nie czujesz, że to jest normalne. Dlaczego musi to życie być takie trudne? See, why does it have to be so hard? Dlaczego to musi być takie trudne? It doesn't. Nie musi. And while we're in this world, in our bodies, with this knowledge, with this understanding, we can cultivate that spiritual relationship now. I podczas gdy jesteśmy w tym świecie, w tych ciałach, to możemy kultywować ten nasz wieczny związek tu i teraz. The general idea among people who even accept any of this, and they call it heaven or whatever, they think, well, we have to suffer now, and all of that joy and happiness and wonderful life will be later, after I die. Generalne nauki, takie religijne, mówią, że teraz tutaj w tym świecie musimy cierpieć i potem po śmierci będę mógł cieszyć się później. But it's not reality. It's not like that. Ale to nie jest rzeczywistość, tak nie jest. See, the spiritual world is available in the heart of every single person. Życie duchowe jest dostępne w sercu każdej pojedynczej osoby. Love for God, love for others is dormant in everyone's heart. Miłość do Boga i do wszystkich innych jest uśpiona w naszych sercach. All we got to do is cultivate it. Jedyne, co musimy zrobić, to kultywować ją. Quit trying to find perfection in this life. Quit trying to think the body is ourself. Porzuć tą próbę znalezienia doskonałości w tym życiu, tą iluzję, że ciało jest tobą. Let me rephrase that. Quit trying to find perfection in this world, not in this life, in this world. Niech to inaczej to powiem. Przestańcie poszukiwać doskonałości nie w tym życiu, tylko w tym świecie. That's why we have all the scriptures. That's why we have the perfect spiritual masters to teach us what to focus on. Właśnie w tym świecie, że możemy znaleźć doskonałość, po to mamy mistrzów duchowych, aby nas nauczyli, w jaki sposób żyć, żeby osiągnąć ją. My spiritual master has again and again advised us, focus on the eternal, not the temporary. Mój mistrz duchowy ponownie i ponownie radzi nam, skup się na tym, co wieczne, a nie na tym, co tymczasowe. And all that
world is described so beautifully, in the Vedic Scriptures, and the means to achieve it is described in the Vedic Scriptures. I cały ten świat w pismach wedyjskich jest przepięknie opisany i całe środki, możliwości, aby go zdobyć, również są opisane w pismach wedyjskich. What I'm telling you now is Vedic knowledge. I didn't create any of this. To, co wam teraz mówię, to jest wiedza wedyjska. Ja tego nie stworzyłem sam. And the Lord even comes himself to tell us how to live now so we can have this happiness now. I sam Najwyższy Pan przychodzi tutaj, aby nam powiedzieć, w jaki sposób możemy już teraz żyć takim życiem i mieć te szczęście już teraz. And the number one activity is chanting the mantras. A tą najważniejszą czynnością jest intonowanie tych mantr. There is no meditation even close to the mantras. Nie ma żadnej medytacji, która by nawet w jakimkolwiek stopniu była zbliżona do intonowania mantr. There is no vow, no penance, no austerity comparable to the mantras. Nie ma przysiąg, czy wysiłków, czy pokut, które by były porównywalne z intonowaniem mantr. It's described that the mantras, the holy names of the Lord, are the joyous proclivity for the heart. Proclivity, natural attraction. Jest powiedziane, że intonowanie mantr i tych imion Boga są naturalną skłonnością, natural proclivity to what? For the heart. Dla naszego serca. Yeah. The mantras are beyond compare. You can't compare the mantras with any other thing because there's nothing comparable. Nie można porównać intonowania mantr do niczego, ponieważ wszystko inne jest nieporównywalne. Is this false advertising or is it truth? Czy jest to fałszywa reklama, czy jest to prawda? It's truth because the Supreme Lord brings it and gives it to us with his assurance. This will change your life and make it so you can experience spiritual happiness. Jest to prawda, ponieważ sam Najwyższy Pan przynosi to i mówi, że gdy zastosujesz to zmieni to całe twoje życie i doświadczysz duchowego szczęścia. And yet we're so stuck in trying to deal with the hardships of this world A jednak my that we actually say, I don't have time for that. Utkwiliśmy i cały czas zmagamy się z trudnościami tego świata i mówimy, ja nie mam czasu na te rzeczy. I don't need that. Albo ktoś mówi, ja tego nie potrzebuję. I'm not sure. Albo ktoś, ja nie jestem pewny. We can come up with unlimited reasons to not do it. Możemy mieć nieograniczoną ilość powodów, aby tego nie robić. The greatest opportunity and we say, no thanks. Najwspanialsza możliwość, okazja, a my mówimy, nie, dziękuję. Or that's another religion. To kolejna religia. No, I can't do that. Nie, ja tego robić nie mogę. We had a question and answer period last night with a group that we've taught a bhakti yoga course to in Russia. Mieliśmy sesję pytań i odpowiedzi w takiej grupie, której nauczamy bhakti yogi, procesu bhakti yogi, i to były Rosjanie w Rosji. And this one girl asked, do I have to debaptize myself and uncross myself to listen to mantras? Jedna dziewczyna się zapytała, czy muszę się odchrzcić, jakby wyjść z tej religii chrześcijańskiej, żeby móc intonować mantry. No. Nie musisz. The mantras are the name of your Lord. Mantry to imiona twojego Pana.
Jesus himself said so. Sam Jezus to powiedział. Jesus was always calling on the name of his Father. Jezus wciąż wzywał imię Pana, jego He Ojca. always said, "Our Father, praise the Lord," etc., etc. His life was an example of chanting mantras. On cały czas nawoływał o Ojcze. Cały czas jego życie było przykładem intonowania mantr. Cały czas. When you're in love with somebody, it's not the name of that person you're in love with always in your mind and often on your lips? Czy gdy kochasz jakąś osobę, to czyż te imię tej osoby nie jest cały czas w twoim umyśle, a często i na ustach? And the answer is yes, of course. I odpowiedź jest tak, oczywiście. There you go. You answered your own question. Proszę bardzo, odpowiedziałeś sobie na własne pytanie. Okay, I could go on because, unlimited subject here, but we must stop now. Mógłbym tak kontynuować bez końca, bo to taki nieograniczony temat, ale musimy zakończyć. So you can continue to live a very difficult, hard material life, or you can choose to, redirect your consciousness and understanding, and experience a very wonderful life. Więc możesz żyć, kontynuować swoje trudne życie, albo przekierować swoje zrozumienie i świadomość i żyć wspaniałym życiem. It's everybody's choice. Każdy ma ten wybór. But of course, we wish you an easy life. Oczywiście życzymy wam łatwego życia. All right. So we're going to end with chanting the mantras. Zakończymy intonowaniem mantr. Goranga Haribol. Goranga Haribol. So just relax. Let the mantras just purify, soothe, exhilarate you. Pozwólcie, niech te mantry po prostu was naładują, oczyszczą.
Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. Hey. Haribo, Goranga, Goranga, Haribo. 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 Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. Goranga, Haribo, Goranga, Haribo. 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 Haribol. Okay, so yeah, make your life easy. Chant the mantras. Focus on the eternal, not the temporary. Uczyńcie swoje życie łatwym, intonujcie mantry, skupcie się na tym, co wieczne, a nie na tym, co tymczasowe. And you'll be able to deal with the unavoidable external hardships of life with renewed strength, power, and peace. I będziecie w stanie zmierzyć się z tymi nieuniknionymi trudnościami w życiu z nową siłą, mocą. All right, everyone. Thank you so much for joining. Bhavadas, thank you for translating. Dziękuję Wam wszystkim za podłączenie się i dziękuję również Bhavada za tłumaczenie. We thank our Chintamani crew here and Slava for his technical expertise. Dziękujemy naszej ekipie Chantamani i Sławie za jego wiedzę techniczną. And Madhavadasi, thank you very much for your organizing and all your help and helpers. Dziękujemy Madhavadasi za całą Twoją organizację i wszystkim, którzy pomagają. All brought to you from Mantra PL. I wszystko to dostarczone zostało poprzez mantra.pl. So, thank you all very much. See you next week. Dziękuję Wam wszystkim bardzo i do zobaczenia za tydzień. Thank you very much. Namaste, Haribo. Namaste. Accept our humble obeisances and thanks. Hare Krishna. Haribol. Dziękuję również Wam. Widzę, że tam się roiło od tych komentarzy już. Także w trakcie medytacji nie piszcie komentarzy, tylko wtedy, bo rozpraszacie tych, którzy chcą. A widzę, że tutaj ten numerek wzrasta i wzrasta cały czas. Mi tutaj się pojawia na tym. Także bardzo zachęcam do tego, że w trakcie medytacji medytujcie. I osób, które tutaj widzę, że dużo bardzo komentarzy jest i wszyscy dziękują szczerze i wspaniale. Jest bardzo dużo tutaj osób. Także ja nie będę tutaj wchodził, bo gdybym na jedną osobę zwrócił uwagę, to wtedy bym zlekceważył inne. Także bardzo dziękujemy Wam wszystkim za to, że piszecie te komentarze. Bardzo proszę, dzielcie się linkiem. To oczywiście nagranie pozostaje w pamięci Facebooka. Możecie je przekazywać dalej i to byłoby mile widziane. Jeżeli uznaliście, że to spotkanie było dla Was wartościowe, tak też mogą uznać inni. A sami wiecie, że wiedza ta jest bezcenna.
Spotykamy się za tydzień. Oczywiście dla tych osób, które były tutaj pierwszy raz z nami, zachęcamy do tego, abyście brali udział w naszych spotkaniach, które mają miejsce codziennie, online, na żywo, na mantra.pl. Mamy mnóstwo różnych pogadanek, medytacje online, wspaniali prowadzący, naprawdę głęboka wiedza. Także odsyłam Was w ich ręce, na pewno będziecie tam bezpieczni. Możecie zadawać pytania. Jeżeli nazbieramy odpowiednią ilość pytań, to znowu zorganizujemy sesję pytań i odpowiedzi. Także piszcie do nas na nasz adres. Na pewno w komentarzach za chwileczkę dostaniecie tą wiadomość, na jaki adres możecie wysyłać. Wysyłajcie pytania i będziemy na nie organizować odpowiedzi. A za tydzień już mamy kolejny tytuł wykładu przygotowany. On jest dość fajnie połączony z tym dzisiejszym, bo żeśmy tak zahaczyli tym ostatnim pytaniem tej Rosjanki. I duchowy, ale nie religijny. Duchowy i religijny. Często mylimy te rzeczy, myślimy, że co duchowe to religijne i odwrotnie, a nie często to idzie w parze lub w ogóle. Także zachęcamy Was do tego, abyście podłączyli się za tydzień i właśnie na ten temat posłuchali i również pomedytowali z Balakiją Das. W ogóle poprzebywali w jego towarzystwie. Widzę, że wszystkim Wam się podoba. Także cieszę się, że tak właśnie jest. Wszyscy się cieszymy, organizatorzy. A już w tej chwili oddajemy głos, czas oddajemy Januszowi i będzie reklama. Serdeczne pozdrowienia, czyli duchowy, a nie religijny, ale nie religijny. Janusz. Wszystkiego dobrego. Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Siddha Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa Namine Gura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Namo Siddha Swarupananda Paramahamsa